kulinarne podboje Wietnamu. Pizda z ryżem i pizda w naleśniku. Najlepsza. Znajdujemy się w Mae Son, kompleksie świątyń z kultury Champa. Ostało się tutaj niecałe 10 świątyń z całych 70, które na początku tutaj się znajdowało. Większość wybudowali w swojej wielkości, czyli od IV do XI wieku naszej ery. Niestety w 68 wiadomo, wojna, Wietnam i amerykańskie bombardowania. W tym bombardowaniu zniszczono 60 świątyń. Właściwie walnęło tutaj tyle bomb przez cały tydzień pięknego lipcowego tygodnia, że zatrzęsły się mury, zatrzęsły się ziemie i teraz wszędzie wkoło mamy po prostu sterty cegieł. Mae Son tłumaczy się jako piękna góra. Piękną górę widać na górze. Niestety piękna góra nie uchroniła przed bombardowaniem jej USA. W świątyniach kryły się oddziały wietnamskiego wojska w 1968 roku i południowa armia wspierana przez USA wzięła się im za dupska i zrzuciła na nich bomby. To, co widzimy za mną, to lej, taki 3-metrowy dupny w ziemi po jednej z bombek, która spadła w bardzo niedalekim pobliżu świątyń. Tutaj jakieś cegłówki się walają jeszcze, tam ostała się jakaś struktura na trawie. No wiadomo, nie wygląda to pięknie, ale przez to, że jest wpisane na listę UNESCO, podlega ochronie. Wszystkie świątynie, które tutaj widzimy, były budowane w innych okresach czasu. To znaczy pierwsze struktury powstawały z drewna, następnie władcy posiadali już lepsze technologie, więc stawiali wapienne struktury, a na końcu dorwali się do cegieł i powstawały rzeczy, które przetrwały do dzisiaj. To, co widzimy z tyłu, powstało, o ile się nie mylę, w okolicach VIII wieku, czyli ma 1200 lat. Tak bardzo chcieli zabezpieczyć swoje dary UNESCO Wietnamcy, że wybudowali nad tym daszek. Daszek miał się posłużyć zabezpieczeniu od ciepła i od deszczu. Niestety podziałało w drugą stronę. Deszczu może nie było, ale daszek nagrzewał się do 50 stopni przez to, że był po prostu z blachy i cegły zaczęły kruszeć. Przez to cała struktura za niedługo runęłaby w pizdu. Daszek zostanie rozebrany za 2 miesiące i zostanie tak jak było, czyli po prostu cegła pod niebem przetrwa jeszcze wieki. Tutaj mamy hinduski ołtarzyk rytualny. Co ciekawe, Hindusi nie składali ofiar ze zwierząt ani z ludzi. Wiadomo, wegetarianie i wiadomo, do czego to prowadzi, do jedzenia zieleniny i dbania o każde zwierzę i dbania o czystą duszę. Tak więc ofiary były składane ze świętego mleka, ze świętej krowy. Więc doili świętą krowę. Nie wiem, jak wyglądała święta krowa w porównaniu do normalnej. I tą święte mleko łączyli ze świętą wodą, ze świętej rzeki. Więc wszystko było święte, stąd wypływało. Tutaj król Champa brał wodę z mlekiem do michy i rozdawał w tłumy. Kobiety nie brały udziału w ceremoniach. Było tu tylko 2 ludzi, kapłan i król. Podobno każda cegłówka tutaj robiona kosztuje $50. Chyba nie byli w Leroy Merlin nigdy, ani w Castoramie. $50, 150 zeta za cegłówkę. Chałupa wychodzi grube miliony. Mae Son było bardzo długo zapomniane. Od XV wieku nikt nie wiedział o istnieniu tych świątyń ukrytych w dżungli i były po prostu zarośnięte. W XIX wieku odkryli kompleks Francuzi, którzy kolonizowali okoliczne wioski i kraje, tak przy okazji. I potem wziął się za to nasz Kazimierz Kwiatkowski, polski archeolog. Gdyby nie on i Francuzi, Wietnamcy nie mieliby na czym trzepać hajsu z turystów. A hajsu trzepią srogo. Przypuszczam, że każdego dnia odwiedza ten kompleks
1500 turystów, 2000 turystów. Każdy płaci po $10 za wstęp. Równa się. To jest starsze od Angkor Wat w Kambodży. O dziwo. Oczywiście mniej popularne, ale 1300 lat robi swoje. Cegły się ostały, konstrukcje się ostały, może w nie najlepszym stanie, ale trzymają się kupy. I co ciekawe, zamiast cementu używano tutaj żywicy z drzew z wodą do klejenia cegieł razem i przez 1300 lat wszystko trzyma się kupy. Więc czy to nie cudowna technologia? Skąd się wzięła kultura Champa i skąd się wzięli ci ludzie kultury Cham? Wywodzą się głównie z Chin i z wysp Borneo. Pochodzą od farmerów i ludzi, którzy szukali lepszego bytu, podróżując na południe. I tak właśnie osiedlili się w okolicach na wybrzeżu w bliskiej odległości Hoi An. I rządzili przez wiele wieków, przez 8 wieków. Skutecznie odpędzali się od Wietnamców i imperium Syjamu. Większość ich interesów kręciła się wokół handlu jedwabiem, handlu skórą, handlowali też przyprawami. I tak przez 7-8 wieków utrzymywali się w dogodnej pozycji. Byli bardzo religijni, jak widać po tutejszych świątyniach, chociaż oczywiście w świątyniach nie mieszkali, ale jest ich całkiem sporo budowanych przez wiele wieków. Każdy z tych kompleksów świątynnych jest budowany w podobnym stylu. To znaczy jest świątynia centralna, jest spichlerz ze świętą wodą, jest punkt nadary, punkt modlitewny. Punkt centralny ma reprezentować wielką świętą górę Meru, świętą górę hinduizmu, która według legend ma ponad 1 000 000 kilometrów. I wokół tej góry właśnie krążą wszystkie planety, a góra ta jest centrum wszechświata, wszechświata fizycznego, wszechświata metafizycznego i wszechświata duchowego. Chamowie byli podobno bardzo dobrzy w obróbce kamienia. Przez to potrafili oddać bardzo dokładne szczegóły na twarzach ludzi i figurek. Świetnym przykładem jest figurka, którą widzimy tutaj. Niestety jej głowa jest tanim zastępstwem zrobionym z cementu. Francuzi podobno zarąbali większość oryginałów. Ucięli głowy, wzięli do prywatnych kolekcji, sprzedali do Louvru i obecnie te głowy w Louvre się dalej znajdują. Więc nie wychodzi tak źle, bo przynajmniej wiadomo gdzie są. Bilet wstępu jest taki sam jak do świątyń Maison w Wietnamie i nie zniszczają. Więc dobrze tak Wietnamcom i dobrze tak Francuzom. Gdy rząd wietnamski zwrócił się o oddanie figurek, podobno usłyszeli nie. Więc jak to się właściwie stało, że kultura Cham jest taka niesprecyzowana w swojej wierze? Są napływy hinduizmu, napływy buddyzmu, a na końcu nawet islamu. Więc wszystko opiera się na handlu. Sami w sobie Chamowie są potomkami chińskich kolonialistów, którzy przyszli z wysp Borneo i z południowych Chin w poszukiwaniu lepszego życia. Więc stamtąd wzięły się fundamenty buddyjskie. Potem przy handlu z Indiami napłynęły indyjskie fundamenty hinduizmu i stąd też wiara w bóstwa Shiva, w bóstwa Brahma i we wszelakie inne awatary. W VIII czy IX wieku przez handel napłynęły islamskie narzecza i stąd też ludzie zaczęli konwertować się na islam. Bardzo często w portach wiara była ściśle islamska. I o dziwo, ludzie Cham, którzy przetrwali do dzisiaj, są w 90% muzułmanami.
i żyją na terenach obecnej Malezji, na przykład w mieście Melaka. Kupowanie koszul na miarę jest bardzo łatwe i tanie w Wietnamie. Praktycznie tańsze niż w Europie. Koszula na miarę kosztuje jakieś 40 zł i jest robiona w 3 godziny. Więc będzie nowa piękna koszula w owoce i warzywa. Akurat na specjalne okazje, konferencje i inne firmowe zloty. Hoi An. Etymologia miasta pochodzi od Phai San, czyli szczęśliwego miejsca spotkań. W XV wieku powstał tutaj wielki port handlowy, który do XVIII wieku był potęgą Azji. Ulubiony port Chińczyków i Japończyków znaczy się. Powstały dwie części miasta. Jedna japońskich handlarzy, druga chińskich handlarzy. Były jeszcze małe cząstki wschodnich wpływów i małe wpływy holenderskich i niemieckich handlarzy. Właściwie niewidoczne do naszego czasu. Most, który się znajduje za mną, łączy część japońską z częścią chińską. W XVIII wieku nastąpił mały podział, powiedzmy. Chińscy i japońscy handlowcy zasiedlili swoje części miasta i odcięli się od siebie. On miał być właśnie takim połączeniem jednego świata z drugim. Po jednej części mostu widzimy małpy, które stoją na straży pokoju, a po drugiej części mostu widzimy psy. Dwa psy, które stoją na straży pokoju mostu chińskiej części miasta. Most zaczął być budowany w roku psa, a skończony w roku małpy. Z tego też wzięło się dwóch strażników. Jak to się stało więc, że w Hoi An dalej widzimy piękną architekturę i stare budynki, gdzie w całym Wietnamie praktycznie ciężko o budynek starszy niż XIX wiek. Stało się to za sprawą rzeki. Ta rzeka za mną wypłyciła się w XIX wieku i cały port poszedł po prostu w odstawkę. Da Nang przejął wszystkie funkcje handlowe, a Hoi An stało się po prostu małą mieścinką na uboczu z piękną architekturą japońsko-chińską. Podczas wojny był mały układ, przez to, że miasto znajdowało się w punkcie północno-południowym, jako jedno z niewielu miast ocalało od bombardowań. Znajdowało się tutaj mieszanka ludzi z północy i z południa i nikt nie uważał miasta jako swoje. Ironii rzeczy, port upadł, ale zachowały się wszystkie budynki i cała historia. Przez to miasto jest teraz jednym z najbogatszych w Wietnamie i przyciąga miliony turystów rocznie, głównie chińskich. Przyjeżdżają do siebie, jak do swoje. Jesteśmy w samym centrum Hoi An i o dziwo mamy tutaj widoczny polski epizod historyczny. Gość, który ma tablicę za mną, to Kazimierz Kwiatkowski, urodzony w Lublinie w 1947 roku. Jak znalazł się w Wietnamie? Bardzo prosta sprawa. Był archeologiem i to bardzo zaciętym w swojej robocie. Gdy w 80-tych latach podpisano umowę archeologiczną wymiany specjalistów pomiędzy Polską a Wietnamem, objął funkcję kierownika wykopalisk. Tak też znalazł się w Hoi An, miejscu, w którym spędził następne 17 lat swojego życia. Kazimierz, zwany Kazik, prowadził bardzo ubogie i proste życie. Przez to też zyskał sympatię ludzi i zyskał też swój pseudonim Kazik, co prawdopodobnie było łatwiejsze do wymówienia dla wietnamskich farmerów. Przez 17 lat swojego życia opiekował się kompleksem Mae Son, ostatnim kompleksem świątyń Champy, imperium, które powstało w III wieku i trwało aż do X wieku na tych ziemiach. Dzięki Kazikowi kompleks świątyń Champy nie popadł w ruinę i lokalna społeczność ma z czego czerpać pieniądze na transport, na przewodników, na bilety wstępu. Ekonomia dalej utrzymuje się na świetnym poziomie. Tak więc Kazimierz Kwiatkowski, znany potocznie jako Kazik, przyczynił się do wzrostu gospodarczego Hoi An.
Jak widać, lokalnie wytwarza się gliny jako taki wioskowy zwyczaj. Chyba ponad jednego pokolenia, jednego wieku wytwarza się tu glinę i eksportuje się ją do innych azjatyckich krajów. Panie tutaj mają swój geszefcik, każdy może spróbować za opłatą $2 wyrobić sobie glinę. Wypalanie odbywa się tylko raz w miesiącu, żeby zaoszczędzić na piecach. Po prostu, jak już jest wystarczająco materiału mokrego, rozpala się piecyk i wszystko za jednym razem trafia na ruszt. To musi się pierw obsuszyć chyba też, nie? Musi. Stwardnieć, zanim trafi do pieca. Chyba. Niesamowity klimat Hoi An ujawnia się dopiero po zmroku. W świetle lampionów puszczanych na rzece można odlecieć. Do tego oświetlenie uliczne składające się głównie z chińskich lampionów. Jarzeniówek i LEDów prawie tutaj nie ma. Wszystko to daje bardzo ciepły i przytulny klimat starego miasta. Jest to miasto zdecydowanie warte zobaczenia i na długo pozostanie w mojej pamięci.